Albania z roku na rok wspina się coraz wyżej w rankingach popularnych wakacyjnych destynacji. Niestety, pomimo rosnącej popularności, często wiedza na temat tego popularnego kraju wciąż jest niewielka wśród naszych rodaków. Bardzo często słyszymy negatywne opinie Polaków po wakacjach w Albanii. Byliśmy i więcej tam już nie pojedziemy. Jak pytamy, gdzie byli, okazuje się, że w dwóch najbardziej popularnych kuronkach – Sarandzie lub Durrës. O tych dwóch miejscach trudno wyrobić sobie opinię na temat całego kraju. W tym filmie chcemy pokazać Wam jedne z naszych ulubionych miejsc w Albanii. Kraju, który zachwycił nas przepiękną naturą, tolerancją i niesamowitą gościnnością jego mieszkańców. Kraju, z którego za każdym razem wyjeżdżamy z niedosytem, bo wiemy, że przed nami do odkrycia jeszcze wiele pięknych miejsc. Przed Wami nasze subiektywne top 10 Albanii, ale zapraszamy, by zostać z nami do końca. Dla wytrwałych mamy małą niespodziankę. Hej, nie zatrzymujcie tego filmu. Dobrze trafiliście. Mówimy o top 10 Albanii, a nie Włoch. Choć nazwa mogłaby sugerować inaczej, to nadal jesteśmy w Albanii i to na Rivierze Albańskiej. W małej, przeuroczej zatoczce, otoczonej wzgórzami obsadzonymi krzakami agawy. Z oddali spoglądają na nas szczyty gór Carauńskich, które wznoszą się na północno-wschodnim brzegu Morza Jońskiego, by dalej wpaść do Morza Adriatyckiego. Warto zatrzymać się tu choć na chwilę, by wykąpać się w idealnie przezroczystej, czystej wodzie. Plaża jest malutka, co może być zarówno jej wadą, jak i zaletą. Kiedyś zatoczka nosiła nazwę Panoramus i nie można się temu dziwić, gdyż panorama widoczna z tego miejsca jest absolutnie zachwycająca. Najpiękniejszy na nią widok będziecie mieli z pobliskiej twierdzy położonej na półwyspie. Co my tutaj mamy? Mamy zamek Alego Paszy. Tych zamków Alego Paszy w ogóle jest sporo na wybrzeżu. Dlaczego? Jak Ali Pasza na przełomie XVIII i XIX wieku podbił całe te tereny wybrzeża Morza Jońskiego od Butrintu aż po Vlorę, no to właśnie budował takie twierdze obronne, które miały za zadanie chronić wybrzeże przed ewentualnym atakiem. Tą twierdzę podobno wybudował przy pomocy francuskich inżynierów. I słuchajcie, on chyba też miał coś z garem, bo po tym jak skończyli budować, to ich... żeby nie zdradzili sekretów budowy, więc tam chyba też coś tak nierówno pod sufitem było. Być może jeszcze nigdy o tym nie słyszeliście, ale zapewniamy Was, że w ciągu najbliższych kilku lat nie raz jeszcze usłyszycie i to za sprawą powstałego tu w 2023 roku Parku Narodowego. Rzeka Wjosa, jedna z ostatnich dzikich rzek w Europie, która płynie wyjątkowo nieokiełznana od źródła do morza, kaskadowo spływa przez szereg malowniczych wodospadów otoczonych bujną zielenią i skalistymi klifami. W jej otoczeniu żyje 1175 gatunków flory i fauny, więc to raj dla miłośników natury. Jeśli już ziewnęliście na myśl obserwacji ornitologicznych 257 gatunków ptaków, to spokojnie. Mamy tutaj także coś dla aktywnych. Eksploracja rzeki i jej ukrytych skarbów za pomocą szybkiej łodzi, która pomimo tego, że ma kopyto, jest bezpieczna dla natury, ryb i innych zwierząt rzecznych, ponieważ nie ma śruby, co zapobiega degradacji środowiska. Płynąc możecie podziwiać nie tylko przepiękne wodospady, ale także wybijające źródła rzeki z krystalicznie czystą wodą, które budzą oczywiste skojarzenia z Blue Eye, niebieskimi oczyma, jednymi z największych atrakcji przyrodniczych Albanii. Na tych mniej wygodnych i spragnionych adrenaliny czeka też rafting. Jesteśmy godzinę drogi od Sarandy. Zatrzymaliśmy się w kolejnej restauracji, bo tutaj jest po prostu tak pięknie, że ja mówię, nie no, muszę wypić tu kawę. Pod nami płynie Vjosa. Tutaj są wodospady Vjosy. Kawałek dalej kąpały się krowy w rzece. No klimat jest niesamowity. No i to jest prawdziwa Albania. To jest prawdziwa Albania, no. Co mogę więcej powiedzieć? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Most na rzece Šušice w miejscowości Brataj to prawdziwy ukryty klejnot, zaledwie 48 km od Vlory. Pochodzący z XVI wieku most zrobił na nas dużo większe wrażenie niż bardzo popularny most Alego Paszy w pobliżu Szkodry, zapewne przez piękne otoczenie, w którym się znajduje. Most służył mieszkańcom przez 5 stuleci jako most przeprawowy, łączący starą drogę Karvaneve z drogą Reza, zapewniając kluczowy przejazd dla szlaków karawanowych. Dziś to idealny plener do genialnych zdjęć, ale
także miejsce, gdzie można znaleźć wytchnienie w upalne letnie dni i zaznać kąpieli w turkusowej wodzie przepływającej pod nim rzeki. Monumentalna jak na swoje czasy budowla wykonana jest z trwałego kamienia. Most wspierają piękne łuki kołowe. Tylko pamiętajcie o wygodnych butach, gdyż dojście do mostu z parkingu wcale nie jest takie łatwe. Przepięknie tutaj jest, zdecydowanie warto było tutaj przyjść. Wioseczka jest malutka, jest tutaj zaledwie 2 restauracje, przy parkingu taka mała budka z kawą i od parkingu będziecie musieli zejść 700 metrów jakieś i tutaj naprawdę serio weźcie dobre buty. Ja przebrałam na buty trekkingowe i to dobrze zrobiłam, dlatego, bo kamienie są śliskie i bardzo łatwo o kontuzję, sam most przeuroczy, widok na rzekę, przepięknie. Jeden z najpiękniejszych widoków Albanii możecie podziwiać ze wzgórza zamkowego w Leży, miejscu, gdzie historia splata ze sobą ślady architektury iliryjskiej, rzymskiej, bizantyjskiej i osmańskiej, a waszym oczom ukazuje się rzeka Drin, miasto Leża i Morze Adriatyckie. Pomimo, iż to jest jeden z najciekawszych zabytków kulturowych i historycznych Albanii, to nie znajdziecie tam tłumów turystów, choć być może zmieni się to w najbliższym czasie. A pominąć to miejsce w drodze na północ to niewybaczalny błąd, gdyż zamek oprócz fantastycznych widoków ma wiele historii do opowiedzenia. I na ruinach tego Akropolu, na ruinach tych murów powstała w IX wieku fortyfikacja i twierdza obronna, której pozostałości możemy widzieć do dzisiaj. Ona była wielokrotnie przebudowywana, natomiast na ten moment, pomimo że to są ruiny, to miejsce zdecydowanie jest warte odwiedzenia. Takich widoków nie jest łatwo znaleźć, takie widoki tutaj w Albanii, chociaż jest mnóstwo przepięknych punktów widokowych, takich naprawdę, które zapierają dech w piersiach, to muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z piękniejszych widoków, naprawdę. Nasze miejsce na Rivierze Albańskiej to zdecydowanie Borsz. I od razu zaznaczam, że jest to bardzo subiektywny wybór. I pewnie sąsiedzkie miejscowości mogłyby tutaj dostarczać kolejnych argumentów w prześciganiu się, która jest lepsza. My zakochaliśmy się przede wszystkim w niespiesznym klimacie tego miejsca i ogromnej życzliwości mieszkańców, choć w szczycie sezonu miasto zdecydowanie przyspiesza. Turyści narzekają na brak asfaltu nad morzem i problemy z wyjazdem z miasta. To, co jest całkowicie obiektywne, to fakty, które przemawiają na jego korzyść. Jedna z najdłuższych plaż Riviery, turkusowa woda, szerokie plaże z łagodnym zejściem do morza, malownicze zatoczki i wciąż przystępne ceny. Pięknych widoków dostarczają też ruiny twierdzy Sopot na zamkowym wzgórzu. Ach, to nasze Borsz. Słuchajcie, mieliśmy tutaj być tylko na jedną noc, zostaliśmy 3 i już wiemy, że my tutaj na pewno wrócimy. Myślę, że w przyszłym roku chyba zaplanujemy sobie po prostu chill właśnie tutaj. Przyjedziemy tu chyba na cały pobyt, bo zakochaliśmy się totalnie w tym miejscu. Totalnie zakochaliśmy się w tym miejscu. Plaża jest fajna, kamienista, woda turkusowa, plaża jest szeroka. Jest dużo fajnych barów. My oczywiście pewnie będziemy wracać do Armina na śniadanie, obiad i kolację, bo ta kuchnia jest przecudowna. Hotelik mamy ogarnięty. Gjiokaster. Prawdziwe miasto muzeum, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nazywane także miastem 1000 schodów lub miastem srebrnych dachów. Na skalistym wzniesieniu góruje tam nad miastem jedna z największych zachowanych twierdz na ziemiach albańskich i jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Albanii. Majestatycznie wznoszący się nad miastem zamek, wzniesiony w IV wieku, jest świadkiem setek lat historii Albanii i jej walk o niepodległość, co widać w licznych zmianach i przebudowach od podboju osmańskiego pod koniec XIV wieku aż do początku XIX wieku. Dziedziniec raz na 5 lat zamienia się w ogromną scenę jednego z najbardziej popularnych festiwali na całych Bałkanach, Narodowego Festiwalu Folklorystycznego. Na Starym Bazarze obkupicie się w pamiątki, a w lokalnych restauracjach zakosztujecie prawdziwych przysmaków albańskiej kuchni. Bardzo jednak wam polecamy, żeby zgubić się w tych uliczkach Starego Miasta i przyjść tutaj, gdzie jest ten obelisk edukacji, dlatego, bo stąd jest przepiękny widok na całą okolicę, przepiękna panorama gór i super widok na zamek, więc zdecydowanie warto. Kolejny wspaniały zamek na naszej liście to legendarny zamek Rozafa z zapierającym dech w piersiach widokiem na jezioro Szkoderskie, rozległe pasma górskie oraz miejsce, gdzie łączą się 3 rzeki – Drin, Kir i Buna. Zbudowany w starożytności zamek przetrwał czasy Imperium Rzymskiego i Osmańskiego aż do dnia dzisiejszego. Dzięki powtarzanej przez mieszkańców Albanii legendzie, która alegorycznie ukazuje historię Albanii i jej mieszkańców poprzez poświęcenie kobiety dla jej dziecka, zamek Rozafa jest jedną z najbardziej symbolicznych budowli Albanii.
Zamek jest bardzo dobrze przygotowany dla zwiedzających. Składa się z 3 głównych dziedzińców. Znajdziecie tam starożytne mury iliryjskie, średniowieczne ruiny czy dawne rezydencje weneckie. Na terenie zamku funkcjonuje muzeum i restauracja, które w upalne dni będzie prawdziwym wybawieniem. A jeśli zostajecie tutaj dłużej, to chyba nie ma lepszego miejsca na nocleg niż Camping Legenda, który poza świetną infrastrukturą i dbałością o każdy szczegół tego miejsca z niesamowitą precyzją, ale też artystyczną duszą właścicieli oferuje spektakularny widok na wzgórze zamkowe. Widoki stąd są naprawdę cudne. Aż się dziwię, że Michał się nie wtrynia w kadr i nie mówi petarda, petarda, bo naprawdę jest prawdziwa petarda. Tam jezioro Szkoderskie i 3 rzeki. Drin, Buna i Kir. Zamek w ogóle, wstęp na zamek kosztuje 400 leków, więc jak na tak zachowaną twierdzę, uważam, że naprawdę spoko cena. Jest dużo tablic, więc sporo możecie się dowiedzieć, poczytać. Super. Do Beratu wracamy zawsze, podczas każdej naszej podróży do Albanii i przy każdej następnej okazji na pewno pojedziemy tam kolejny raz. I na pewno nam się nie znudzi. To nie tylko kolejne miasto z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO do odhaczenia. To miasto, w którym trzeba pobyć, by nakarmić się jego niesamowitym klimatem. Jego usytuowanie na zboczu wzgórza sprawia, że nazywane jest miastem 1000 okien lub miastem okien nad oknami. Na berackim średniowiecznym zamku wciąż toczy się życie. Mieszkają ludzie, którzy oferują turystom pokoje do wynajęcia, prowadzą restauracje i sprzedają lokalne produkty. W mieście znajdziecie zabytkowe meczety, cerkwie, a na wschód od miasta rozciąga się Park Narodowy Tomor. Stąd już tylko rzut beretem do jednego z piękniejszych kanionów Albanii. Kanionu rzeki Osumi, który jest rajem dla żądnych przygód turystów. Bez zobaczenia Beratu wasza wizyta w Albanii nie będzie się liczyć. Kasia, która już tu była, mówiła, musimy przyjechać do Beratu, spodobać się. No i jak zawsze miała rację, robi to piorunujące wrażenie. Co prawda mieliśmy tutaj początki po przyjeździe ogromnej burzy nawałnicy, 1,5 godziny, ale teraz się troszkę rozpogodziło, więc zaczynamy spacerowanie i jest przepięknie. Naprawdę w kilku takich dobrze zachowanych średniowiecznych miastach byłem, ale to jest jakieś mistrzostwo świata. Te domki, które okalają skałę pod zamkiem, to tam u góry na tej skale nad tym miastem jest ten ogromny zamek Beratu. Uliczki są wąskie takie, że ciężko momentami przejść. Wiją się, wszystko jest strome, brukiem takim śliskim wyłożone. Koniecznie, jeżeli będziecie w Albanii, no to miejsce trzeba odwiedzić. Giuseppe nosi miano jednej z najpiękniejszych plaż Albanii, a reguła niedostępności jeszcze bardziej podnosi jej atrakcyjność, ponieważ by się do niej dostać, niezbędny jest niespełna 2-kilometrowy spacer z parkingu. No chyba, że macie prawdziwie offroadowy samochód. Oczywiście zgadzamy się z tym, że jest to jedna z piękniejszych plaż, natomiast to, co w niej najpiękniejsze, to 800-metrowy kanion, który do niej prowadzi. Wąska cieśnina utworzona przez działalność strumienia i potężne formacje skalne, a także jaskinie zachwycają na każdym kroku. My zachęcamy do przejścia do plaży szlakiem nad kanionem, który jak na albańskie warunki jest zaskakująco dobrze przygotowany, wyposażony w tablice informacyjne, oznaczone punkty widokowe i kosze na śmieci. Połączenie widoków z nad kanionu i plaży sprawia, że naszym zdaniem to jedno z piękniejszych miejsc w całym kraju. A widoki petarda! I dochodzimy do prawie końca szlaku. Tutaj szlak łączy się z drogą, która jest raczej offroadowa. Możecie zostawić samochód tutaj przy klasztorze Świętego Teodora i dalej przejść pieszo. Nie trzeba przechodzić aż takiego kawałka jak my, natomiast zdecydowanie warto, bo widoki są nieziemskie. Źródło, które wybija z wnętrza ziemi spod góry Gierę, dając początek rzeki, z krystalicznie czystą wodą mieniącą się każdym odcieniem błękitu, turkusu, granatu, nazywane jest błękitnym okiem Albanii. Otoczone soczystą zielenią roślin daje wrażenie, jakbyśmy patrzyli na ten obraz z nałożonymi najlepszymi edytorskimi filtrami dla fotografów i filmowców. Aż trudno uwierzyć, że takie miejsca wciąż jeszcze istnieją. Z roku na rok przybywa tu turystów, ponieważ każdy chce zobaczyć to cudo na własne oczy, a co za tym idzie, pojawiają się kolejne udogodnienia dla turystów i zmienia się infrastruktura dookoła. Oczywiście to psuje klimat tego miejsca, natomiast jest to raczej nieunikniona sprawa, biorąc pod uwagę ogromny potencjał turystyczny tego miejsca. Pamiętajmy jednak, że wciąż jest to pomnik przyrody i naszym zadaniem jest chronić go, by kolejne pokolenia mogły się także nacieszyć jego pięknem. Porywa! Zimna jak fiks. Normalnie fig zamarza. Ale jest zajebiście.
Ten prąd jest silny. Jeśli podobało Wam się nasze top 10 z Albanii, to mamy dla Was mały bonus. Jeszcze 5. Albania pełna jest ukrytych klejnotów, które zachwycają pięknem natury. Jednym z nich jest krasowe źródło Syrii Szeganit na brzegu Jeziora Szkoderskiego, wybijające z komina o głębokości 20 kilku metrów i wyłaniające się ze szczeliny wapiennych skał. Wiemy, że jego wody ciągle skrywają swoje tajemnice, bo eksplorację utrudnia zawalona jaskinia. Największe wrażenie robi widok z lotu ptaka, ale nawet bez tej perspektywy jego otoczenie i pobliska restauracja zachęcają do kontemplowania piękna natury w tym miejscu. Ksamil wraz z jego pięknymi plażami nazywany Karaibami Europy chyba musiał pojawić się w tym zestawieniu. Lazurowa woda, piękne zatoczki i widok na urokliwe wysepki oraz plaga płatnych parasolek i leżaków. Miejsce jest naprawdę zachwycające, ale by nacieszyć się jego pięknem bez głośnej muzyki z pobliskich barów i tłumów turystów trzeba się tu wybrać poza sezonem. Widokowa trasa, biegnąca wybrzeżem przez przełęcz Logara na wysokości 1027 metrów nad poziomem morza, kiedyś była zmorą kierowców, pełna zakrętów, serpentyn, wspinająca się po zboczach gór, częściowo skalistych, a częściowo zielonych dzięki sosnowym lasom i odkrywająca wspaniałe widoki na Morze Jońskie z poszarpaną linią brzegową. Dziś, dzięki nowej komfortowej drodze, możecie pominąć ten niezbyt łatwy kawałek w drodze z północy na południe, ale ominie Was też coś, co pozostanie na długo w Waszej pamięci. Ta droga pachnie dla mnie sosną, a wspomnienia zostają na dłużej dzięki miodom z iglaków, które mieszkańcy sprzedają na poboczach i w które koniecznie musicie się tam zaopatrzyć. Platforma widokowa z jeziorem na sztuczne, turkusowe jezioro ukryte pomiędzy dwoma pasmami górskich szczytów na północny wschód od Tirany zapewnia niezapomniane wrażenia widokowe i najlepsze instagramowe fotki. Nawet jeśli nie lubicie górskich wędrówek, to możecie zdobyć okoliczne szczyty samochodem, krętą szutrową drogą, a na górze będzie czekać na Was widokowa restauracja. Chyba nie ma lepszego miejsca na kawę niż właśnie to. Niezapomniane widoki na miejsce spotkania dwóch mórz, Adriatyckiego i Jońskiego, zapewni Wam punkt widokowy nad Vlorą, najpopularniejszym kurortem środkowego wybrzeża i pierwszej stolicy kraju. Jeśli dołożymy do tego niezwykłą panoramę miasta z półwyspem Karaburum i majaczącą się w oddali wyspę Sazan, największą wyspę Albanii, to macie tu jeden z piękniejszych widoków w kraju. A to tygryski lubią najbardziej. To oczywiście nie wszystko, a jedynie przedsmak tego, co ma do zaoferowania Albania. Zapraszamy do pozostania z nami na dłużej, subskrypcji i obejrzenia naszych vlogowych filmów z Albanii, które będą się tu pojawiać co tydzień. Na naszym blogu znajdziecie także praktyczne informacje, które pomogą Wam zaplanować podróż do Albanii na własną rękę. Opisy miejsc, przykładowe trasy i mapki z polecanymi przez nas miejscami. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, udostępniajcie nasze materiały dalej, bo tylko Wasze reakcje i wsparcie pomogą nam rozwijać kanał. Do zobaczenia.